Bonjour! Rozpoczynamy relację z targów Retromobil 2025. 49. edycja tych fantastycznych targów, na których w tym roku La Squadra występuje również jako wystawca. Natomiast zanim przejdziemy na stoisko La Squadry, zobaczcie olbrzym tych targów, bo to jest naprawdę nieprawdopodobne. Retromobil to wszystko co najlepsze w motoryzacji, ponieważ mamy tutaj samochody takie prawie nowe, współczesne, oczywiście wyjątkowe, ale mamy też samochody ze wszystkich epok tak naprawdę. Zdarzają się auta nawet ponad stuletnie. To wszystko okraszone jest różnej maści memorabiliami, wystawami wytworów rąk ludzkich, różnej maści artystów. Także mamy tutaj obrazy, mamy różnego rodzaju dzieła wytworzone w szkle, drewnie, metalu. Zaraz Wam to wszystko pokażemy, a potem oczywiście pokażemy Wam też fantastyczne samochody, no i oczywiście zaprosimy Was na stoisko La Squadry. Wspomniałem już, że można tutaj nabyć różnego rodzaju gadżety motoryzacyjne, memorabilia. Słuchajcie, jest tego tutaj bez liku. Tutaj na przykład macie możliwość zakupienia plakatów. Niektóre z nich mają 70, 80 i więcej lat. Niektóre mają też zawrotne ceny, 2000 euro, 4000 euro. Słuchajcie, dla każdego coś miłego. Natomiast możliwość zakupu plakatów z tak ogromnego wyboru, myślę, że to jest możliwe tylko na takich targach jak Retromobil. Szukacie części do jakiegoś klasyka? Bardzo duża szansa, że znajdziecie je właśnie tutaj na targach. Słuchajcie, jest tego tutaj też bez liku, stoisk jest pewnie, nie wiem, 15 tego typu. Proszę, zobaczcie. A może nabyliście właśnie niedawno klasyczne Ferrari i brakuje Wam książki pojazdu? Słuchajcie, targi Retromobil znowu przychodzą z pomocą. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Dino 206 GT, 365 GTB4, czyli Daytona, 328, F50 bardzo proszę, F40, ale mamy też naprawdę niezłą gratkę, bo jest tutaj folder reklamowy Cizety Moroder. Witam Was prosto ze stoiska La Squadry na targach Retromobil. Słuchajcie, przyszliśmy tutaj na chwilę przed otwarciem targów, dlatego taka jeszcze pustka, auta przykryte. Natomiast chodzi o to, że potem w ciągu dnia jest tak gęsto, że tutaj kolega Michał z kamerą ciężko ma, żeby się poruszać, nie da się potem auta dobrze pokazać, dlatego bez przedłużania lecimy z samochodami, a jest tutaj naprawdę co oglądać. I tak, na pierwszy ogień AGTZ Twintail. Projekt dla Squadry super ważny. Projekt pomysłu Jakuba Pietrzaka, żeby razem z Zagato odtworzyć remontyczną historię samochodów Alpine z lat 60. Mamy tutaj pierwsze klienckie auto, zamówienie numer 3, nawiązujące do pięknej A220, która była z nami nad Como w zeszłym roku. Do projektu AGTZ Twintail na pewno będziemy w tym roku jeszcze wielokrotnie wracali, dlatego już teraz idziemy od razu dalej. Teraz przenosimy się do lat 60. i do jedynego w swoim rodzaju, a właściwie jedynego takiego na świecie A220. To jest jedyny egzemplarz, który istnieje w wersji Shorttail. To jest tak naprawdę inspiracja i podwaliny, które przysłużyły się do tego, żeby powstał ten projekt, czyli AGTZ. I już teraz Wam mogę zaspoilerować, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jutro nagrywamy materiał na ulicach Paryża właśnie z A220, dlatego teraz lecimy dalej, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy samochód, który zapewne niektórzy z Was mogą kojarzyć z galerii La Squadra. Czarna Monza SP2. Powiedzieć czarna to powiedzieć naprawdę niewiele, bo to jest rzeczywiście all black everything. Specyfikacja przypominająca Batmobil, absolutnie wyjątkowa, niespotykana. Mamy tutaj tylko przyszycia w kolorze żółtym, a tak to rzeczywiście wszystko pochłaniające czarny lakier. Lecimy dalej. Teraz czas na coś ze Szwecji. Słuchajcie, targi Retromobil, więc musi być coś bardziej retro. Koenigsegg CCR. Jedna z 15 wyprodukowanych sztuk i auto, które wyjątkowo mocno zapisało się w historii całej motoryzacji, ponieważ w 2004 roku, na chwilę przed premierą, zaraz Wam o tym krótko opowiem, bo to jest ciekawa historia, na chwilę przed premierą pobiło rekord prędkości przez niemal 10 lat należący do McLarena F1. 387 km na godzinę, tam z małym ułamkiem po przecinku. Samochód, który prosto z Toru Nardo, kiedy bił rekord, pojechał do Genewy i tydzień później miał swoją oficjalną premierę dopiero. Ten konkretny egzemplarz ma jeszcze tę ciekawą cechę, że należy do samego Christiana von Koenigsegga. Last but not least, Pagani Zonda R. Powstało ich tylko 10 sztuk. Premiera miała miejsce w 2009 roku, natomiast już rok później auto ustanowiło rekord na torze Nürburgring czasem 6:47, który do dzisiaj można uznać za czas naprawdę niesamowity.
750 koni, 1070 kg wagi. Moc pochodząca z silnika 6-litrowego, który swój początek miał również w pamiętnym samochodzie, czyli Mercedesie CLK GTR. Uwaga, jest jeszcze jeden szczegół dotyczący tego konkretnego samochodu. Należy on do Horacio Paganiego. To pierwszy raz, kiedy La Squadra wystawia się na targach Retromobil i musicie przyznać, że reprezentację przygotowała naprawdę godną. Zostańcie z nami, lecimy dalej. Jest z nami Maciej Nowak, szef sprzedaży Ferrari Katowice, największy ferrarista, jakiego znam. Poprosiłem Macieja, żeby przedstawił nam swój subiektywny wybór, oczywiście w ramach Ferrari na targach Retromobil. Macieju, co to za samochód? Stoimy obok jednego z najstarszych istniejących Ferrari na świecie w oryginalnym kształcie. Jest to podwozie 004C. Bardzo istotny samochód, dlatego że wywodząc się z Alfa Romeo, Enzo Ferrari, gdzie dostarczał, poza tym, że prowadził własną skuderię, dostarczał też auta bogatym klientom, którzy chcieli się ścigać. I wywodząc się z Alfa Romeo, Enzo Ferrari tak naprawdę już miał gotową klientelę na swoje samochody. I dwa egzemplarze tego samochodu, którym jest Ferrari 166 Spider Corsa, kupili bardzo bogaci biznesmeni z Włoch i zaczęli się nimi ścigać, ale najciekawsze w tym samochodzie jest to, że te nadwozie było częściowo demontowalne i poza wyścigami drogowymi, po zdjęciu nadkoli, przednich lamp, mogło się z nim ścigać w Formule 2. A druga kwestia, że pod maską jest V12. W 1947 roku Enzo Ferrari, gdzie nie każdy myślał o takim silniku, stwierdził, że chce właśnie w swoich autach zastosować V12. Dlatego sam początek legendy, można powiedzieć. Macieju, kolejne stoisko, kolejne dwa klasyczne Ferrari. O co chodzi z tymi samochodami? Dlaczego tutaj? Tak. Stoimy obok dwóch z 4 wyprodukowanych Ferrari 340 Mexico. I to jest bardzo istotne, że pokazuje koncepcję tego, co Enzo Ferrari chciał osiągnąć. On chciał wygrywać we wszystkim, więc był wyścig Carrera Panamericana, który na cały świat rozsławiał słynną południowoamerykańską autostradę. I Enzo Ferrari specjalnie, żeby tam zwyciężyć, zbudował właśnie te samochody. Jeszcze z nadwoziem Vignale, bo wtedy Enzo Ferrari bardziej budował silniki, podwozia, a powiedzmy podzespoły, a nadwozia jakby wykonywało kilku różnych karoserów, między innymi właśnie Vignale, stąd ten specyficzny design bardzo charakterystyczny dla tych samochodów, pod maską znowu V12. Natomiast chwilkę później, no już tak naprawdę Pininfarina zdobyła monopol na projektowanie tych samochodów i ta koncepcja, o której mówiłem z Alfa Romeo wywodząca się, dostarczanie samochodów bogatym klientom, którzy się chcieli ścigać, też budowanie reputacji Ferrari marki na torach na całym świecie sprawiła, że no powstał też ten samochód, czyli słynna seria 250, a tutaj w krótkim rozstawie osi, czyli słynne Passo Corto, które wygrało wyścig Tour de France. No i tak naprawdę przez lata ta koncepcja jakby tego, że Enzo Ferrari chciał się ścigać wszędzie, sprawiła, że ewolucja techniczna tych samochodów postępowała, a auta zapiecały się złotymi zgłoskami w historii. Macieju, bardzo serdecznie dziękuję. To wielka zawsze przyjemność spotkać się z Tobą w takich miejscach i usłyszeć po prostu te niesamowite historie. Zawsze fajnie jest pogadać. Dzięki. Dzięki. Cześć. Okay, I'm with Luca Betti, Chimera Automobili founder and owner. Luca, thank you for having us and for your time. Welcome here. It's a pleasure to have you. Very impressive stands. What did you you bring to Retromobil? Well, we have here our entire story. We start with the Evo 37, which is effectively our first car. We did in 37 unit, so it is the first car we make for a tribute for the glorious 037. We produce already 26 cars on 37, and then after these 37 were sold out, we decided to make a tribute to the Lancia Martini team. Okay. And, here, this is the car we know because it was on the La Squadra event one shot. Exactly. It was the car that we get in Warsaw with great pleasure. Yeah. And this car was made just in 10 units that we produced. And this represents our evolution with the two-wheel drives. Okay. But then, of course, we had our new baby. Yeah. So this is Evo 38 that effectively represents our experience after 3 years of Evo 37. And we put in this car all the best we can. We increase the power,
500 on the 37, 550 on Martini, and 600. So it is an evoluzione again. Yeah. And the four-wheel drive will be something stunning because the car will be even lighter, even it will have... Even lighter? Yes, because wow. we work How a did you lot. manage that? You have to know that here we have 1,180 kilo. Okay. And here we will be closer to 1,000. Because Wow. we work hard on the chassis to getting down the low, even if we will have the four-wheel drive, which is more heavy, you know? So Crazy, 600 horsepower and 1,000. Wow. Nice ratio. I can tell you that this car will be a sort of WRC, so Yeah. a proper Yeah. rally car Wow. on the road use, so something special. Okay, Luca, what is your opinion on Retromobile in general, on this kind of event? I have to say, huge event. I'm impressed, and I was here before as visitor, and I already was impressed. But being also part of the show, I think, is a proudness for us, and I'm very happy about the feedback we received from the people. Okay, and one last question, because I know there is a connection between Chimera Automobili and La Squadra. Can you tell us something more about it? There is a great connection with Jakub for sure. He started to be a friend, but now he seems like a brother for me. And I have so many friends in Poland. I love them. And so La Squadra will be absolutely our partner for Poland and much more. So I take care as a family for them. Nice to hear that. Luca, thank you very much for your time. Really appreciate it. And like I said, really impressive stand. Great. Best of luck for you. Thank you. Thank you. We started this project October 23. We have introduced the first prototype in the Fuori Concorso Villa d'Este, and was May. And this is the first production car. So we went from scratch to first production car in less than 1.5 years. Zagato used to work for British brands, while, for example, Bertone and Pininfarina were more used to work with French brands. Notwithstanding this, Zagato did a couple of French cars in the 50s, and these two cars were both Renault. So there is a tradition of Zagato dressing a French car. It dates back in the 50s, 57, 56, 57. In the period, Alfa Romeo was also in partnership with Renault, because Alfa Romeo was assembling some of the Gordini car in Italy in that years. And so the Renault brand was also familiar to us, that we used to work for Alfa Romeo. So this is the third example of a French car dressed by us. And this is also another reason to be proud of. We are here to introduce the first production car. This is the first great achievement we have reached together in a very short time, less than 1.5 years. So we test the collaboration, the teamwork, and so basically we are ready for a next step. And we are thinking about many possibilities on wheels or even without wheels. Słuchajcie, stało się to już pewnego rodzaju tradycją, że na koniec każdego eventu Jakub znajduje do nas chwilę czasu. Cześć Jakub, dzięki serdeczne. Dzień dobry. Jakub, pierwszy raz La Squadra jest obecny na targach Retromobil. Jak w ogóle to oceniasz? Jak oceniasz targi, jak oceniasz występ? Czy ma sens, żeby się tu pojawić w przyszłości? Tak, to są pierwsze targi dla La Squadry od wielu lat, bo pamiętam, że byliśmy w Poznaniu chyba w 2015. Była Genewa, gdzie oczywiście występowaliśmy, ale to było tak naprawdę z ramienia producenta. Tutaj od początku wszystko my zaprojektowaliśmy, my rozmawialiśmy, jak to ma wyglądać, my to organizowaliśmy naszym składem. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy swój cel, bo chcieliśmy zaprezentować tak naprawdę
czym jest La Squadra, co reprezentuje. Niekoniecznie naszym celem było sprzedanie tych aut, które wystawiamy, no bo przecież mamy samochód Horacio Paganiego z jego prywatnej kolekcji. Mamy samochód Christiana von Koenigsegga, on jest bity w dowód. Też jest auto klienta przecież, prawda? Tak, Już pierwsze to jest- zresztą, pierwsze wyprodukowane z 19. Pierwsze z 19. Ten samochód był przewidziany na dostawę na koniec lutego. A musieliśmy mocno tutaj przyspieszyć i zrobić kilka skrótów, co prawda, ale zależało nam na tym, żeby nie pokazywać już prototypu, ale pokazać finalny produkt z zupełnie innym montażem ogona, znacznie szybszym i bardziej estetycznym. Mamy oczywiście też samochód, który jest bohaterem tej historii. Na francuskiej ziemi musieliśmy go pokazać, bo jest to ich skarb narodowy, a należy do La Squadry. Byliśmy oczywiście w zeszłym roku na Goodwoodzie, Jasne. ale Goodwood to nie są targi. To nie są targi. Wydaje mi się, że w ogóle na tle całego świata to nie ma takiego wydarzenia jak Retromobil, bo tu naprawdę się sprzedaje samochody, tu się kupuje samochody, kiedy właściwie większość wydarzeń tego typu to już bardziej są tylko pokazy Jasne. samochodów, aniżeli faktycznie miejsce do handlu i do zawierania transakcji. Jakub, wspominałeś, że stoisko odwiedziły też ciekawe osoby. Tak. Był u nas prezes Ferrari, pan Winia, był też dyrektor generalny, Galliera. Było sporo ciekawych ludzi. Pokazywaliśmy im to, co stworzyliśmy tutaj. Wszyscy tak naprawdę wspominali o tym, że nasze stoisko się wyróżnia. Było też niezwykłe, ciekawe spotkanie, bo odwiedził nas syn znanego kierowcy Formuły 1 Jabouille i było to niezwykle emocjonujące spotkanie, bo oczywiście jego syn wspominał i wiedział, co to za samochód. Wspomniał też o tym, że... Zwróćcie uwagę, bo mówimy o synu tego pana, który Tak. tutaj, którego nazwisko jest wypisane na nadkolu. Tak, jego ojciec odszedł 2 lata temu, co prawda, ale wspomniał nam, że mijał się z tym samochodem i na Goodwood i Chantilly i w końcu je tutaj zobaczył, więc mieliśmy niezwykle miłą rozmowę i był zachwycony tym, co robimy i starał się zrozumieć, dlaczego ktoś z Polski dotyka francuskiej legendy i tak naprawdę bardzo bliskiego sercu jego samochodu. Także myślę, że wtedy znowu się utwierdziliśmy w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens i opowiadamy pewne historie z przeszłości, które dla wielu ludzi wiele znaczą. I na pewno to nie koniec współpracy, w sensie nie koniec spotkań z tym panem, bo już się zapowiedzieliśmy, że wspólnie na Le Mans Classic coś zrobimy, bo jego syn nadal podtrzymuje tradycje rodzinne i się ściga klasycznymi samochodami, czy to z klasy Le Mans, czy Formuły 1. Wow. Także niezwykłe spotkanie i bardzo mile to będę wspominał. To jest 409. edycja targów. Można przypuszczać, że 50. Prawdopodobnie Francuzi będą chcieli jeszcze grubiej po prostu tutaj to wszystko rozegrać. To co, w przyszłym roku może coś? Czy za jakiś czas? Wydaje mi się, że będziemy w pierwszym roku, aczkolwiek tutaj organizator wspominał o tym, że nie odbędą się w tej hali, bo następuje jakaś duża przebudowa. A więc musimy zrozumieć, czy to dalej będzie na tyle wyjątkowe, bo trzeba formuła pamiętać, będzie. że Jasne. to jest naprawdę wyjątkowe miejsce, bo jesteśmy praktycznie w centrum Paryża, a możliwości lokalizacji są ogromne, no bo te hale są naprawdę spore i właściwie suchą nogą można przechodzić pomiędzy wszystkimi halami i to jest piękne w tym wydarzeniu, że no jest to mocno skompresowane, ale podane w bardzo ładnej formie. Jakub, dzięki serdeczne w takim razie za to podsumowanie i no i cóż, do zobaczenia na kolejnym evencie i przy kolejnym podsumowaniu. Dzięki, Andrzej. Dzięki. Do zobaczenia. Po 5 długich dniach targi Retromobil prawie dobiegły do końca. Zostało dokładnie 45 minut do zamknięcia bram. Trudno to wszystko podsumować w kilku krótkich zdaniach, ale podejmę to wyzwanie. Targi Retromobil to obecnie jedna z najważniejszych imprez w swojej kategorii na całym świecie. Ilość i przede wszystkim jakość wystawców na wszystkich musiała zrobić ogromne wrażenie. Także ilość spotkań, które odbyły się na stoisku La Squadry, była naprawdę ogromna. Kolejka do naszego stoiska przez 5 dni właściwie nie malała. Wiele wskazuje na to, że La Squadra wróci na targi Retromobil w którejś z przyszłych edycji, także do zobaczenia na Retromobil, do zobaczenia w Paryżu.